Dzień dobry drodzy widzowie, witam się z wami z gorącego Dubaju. Jeszcze przed chwilą byłem w Polsce, natomiast dzisiaj znajduję się po drugiej stronie świata po to, aby przygotować dla was content i doglądać naszego emirackiego oddziału. Natomiast w dzisiejszym odcinku zobaczycie rozładunek Brabusa, rozładunek krótkiego Pajero, prezentację Suzuki Jimny oraz rozładunek srebrnego Mercedesa z V12. Zapraszam do odcinka. Nie mogę się doczekać, aż go odpalimy. On tak k***a drze, bo widziałem na inspekcji. On tak drze. Bartek, i co, skromne wnętrze? Skromne wnętrze. Nie krzykliwe, prawda? Sam raz. Sam raz. Ja ci opowiem wam parę słów o tym samochodzie. Pewnie się z was wielu zastanawia, co to za szalony projekt. No to jest to po prostu, moi drodzy, S500 po kuracji. Po kuracji, czyli po zmianie i ubraniu w całego Brabusa. Środek, jak widać, bardzo skromny. Taki nie rzucający się w oczy. Te zmiany w ten pakiet, no to oprócz całego środka, jak widzicie, który jest kompletnie skustomizowany z Starlightami u góry, no to z zewnątrz też mamy dużo zmian. Oprócz progów Brabusa i wszystkich emblematów do środka, oczywiście zupełnie inne koła, 20 emblematy Brabusa. Lampy również są inne, jest to wersja zrobiona już na polifta. Cały zderzak oczywiście brabusowy i z tyłu dokładki również zrobione razem z spoilerem, ze znaczkiem, z emblematami, no i z centralnym światełkiem jak w wyścigówce. Przyjechało nam dzisiaj Pajero, tylko jeszcze nie wiemy jakie. Aha, czyli to krótkie, o fajnie. A to co było, że... A to tam jeszcze jest jedno? Nie, krótkie tylko to i tyle. Świetne te naklejeczki są, świetne. Tak powinno być. Bardzo mi się to podoba. Jaki on ładniutki z dołu. Takie ładne auto. To tak, to jest bardzo ładne, tak. Tam ten Mercedes też jest ładny ogólnie. No. No to jakby z salonu wyjechał. Tak więc jak widzicie, dotarło dzisiaj do nas Pajero, ale Pajero w sumie w stosunkowo rzadkiej konfiguracji, dlatego że jest krótkie i jest 3.8 benzyną, czyli w zasadzie można było powiedzieć najlepszy konfig z możliwych do jeżdżenia w terenie, jeszcze w wersji poliftowej, na świetnym kole bije w Goodrich w atekach. Kurde, sami powiedzcie, no wygląda po prostu rewelacyjnie, co? Krótki, sprawny, fantastyczne jest to auto. Znaczka z przodu nie ma, bo był zdjęty do transportu, ale mamy go w aucie, więc to nie jest duży problem. No i ogólnie obiegowo podobno krótkie Pajero w terenie jest dzielniejsze niż długie. Zobaczcie, jak ten samochód ładnie w środku wygląda. Tutaj mamy styropian, który był do zabezpieczenia maski. Wygląda normalnie jak niemal żenówka. 14 rok i raptem 140 kolarzy przebiegu. Krótkie nadwozie oznacza sprawność w terenie. Chyba 15 rok model to jest w sumie, bo to już polift. Dziura w dachu jest. Blokady są, 4x4 jest. Proszę bardzo, lock. No i najważniejsze, silnik 3.8 benzyna, czyli podobno, według wszystkich, którzy znają jazdę w terenie, to co najlepsze i to co należy kupować, jeżeli się w tym terenie chce jeździć, a jest to stosunkowo rzadkość w Polsce, bo wiadomo, w Europie Pajero głównie w dieslu, a nie w benzynie.
Wyposażenie standardowe, skromne nie skromne, ale takie bym powiedział wystarczające. Fotele w prądzie, jak to w Pajeraku, czujniki cofania, elektrycznie składane lusterka. Taka w zasadzie standardowa rzecz. Multifunkcyjna kierownica i automatyczna skrzynia biegów. Całkiem dobre nagłośnienie, tylko że to chyba nie jest Rockford. Nawet nie pamiętam, czy w trzydrzwiówce jest Rockford z tyłu, zaraz zobaczymy. Nie, tutaj nie ma tego subwoofera. Albo go nie widzę przynajmniej. No mniejsza o większość. Nikt nie kupuje takiego samochodu po to, żeby w nim słuchać muzyki. Fajnie, bardzo mi się podoba. Światła ksenonowe na wyposażeniu. Rewelacja. Będzie miał klient dużo pociechy z tego auta. Znowu nie ma prądu. Może te 10 litrów to jest za mało? No jak podniosło Nie się no, trochę się wskazówka? podniosło. 10 litrów to jest za mało? Bateria nowa, płyny uzupełnione. No można palić już, nie? No może ten korek weźmie z silnika, bo jak wpadnie w rozrząd, to już więcej nie zapali. I przykręćmy klemy. No, przykręćmy no. Możemy? Tak, tak. Tak ją złapie. Tyle o ile. No. Auto ładne. Szkoda, że palenie rzuciło. Ale dziwne, że odpaliła tylko raz. Patrz, jaki to jest duży zacisk. Widziałeś to? A pierdziele. Przed nami dzisiaj kolejny update z ożywiania S63. Jak widzicie z tyłu leżą osłony, doloty. A pod maską już wszystko rozebrane. Był majster. No i wychodzi na to, że przyczyna tego stanu rzeczy jest dosyć prozaiczna. Mianowicie auto jak przyjechało, to miało paliwo dojechane do samego spodu i nie było go w ogóle. No i domniemanie jest takie, że listwa wtryskowa się zapchała, bo podobno w tym silniku nie ma powrotu paliwa z listwy wtryskowej i też potwierdzają to świece, które były zarąbane w jednym miejscu, także kupimy nowy zestaw świecy, spuścimy paliwo, zalejemy nowe, świeże, wyczyścimy listwę i zobaczymy, jaki będzie efekt. O! I teraz ważna informacja. To jest samochód kupiony w Japonii. Z dobrą oceną aukcyjną. W miarę dobrą. Ono nie jest idealne, ale było w miarę dobrą. I odpalało na lawecie. No ale chwilowo nie odpala, no. Nie można mieć wszystkiego. Ile tutaj przycisków, proszę pana. Pełen luksus. Ale fajne auta robili kiedyś. Dobra. K***a, nic nie puszcza paliwa. No. The following day. No to co, to Tyle możesz sobie wystarczy. gratulacje. Odpalone, uruchomione. Wszystko działa. Tak miało być od samego początku. I winowajcą finalnie okazało się to, że ktoś samochód w porcie najprawdopodobniej podniósł widlakiem. Bo od spodu są ślady na osłonie, że podjechały tutaj widły, wgięły zbiornik paliwa i wystarczyło delikatnie go ruszyć i z tego zbiornika paliwa nam upadł kruciec u góry. Tyle jest wypchnięty kruciec do góry i za wysoko wystaje. I to on się złamał, nie podawał paliwa, nie byliśmy w stanie zbudować ciśnienia i to był cały powód od nieodpalania samochodu. Mamy dzisiaj Jimnisia kolejnego i fajnie o nim wspomnieć, dlatego że ten Jimnik, no to w sumie jest seria i tutaj nic się specjalnego nie wydarzyło, kiedy przyjechał do Polski. Natomiast przed tym, gdy nasza klientka go od nas odebrała, dostał
pakiet wzmacniający. Pozdrawiamy z tego miejsca firmę Nomad Tech z Wieliczki. No i zobaczcie, co się zmieniło. Auto dostało nowe Evo Corsy z oponą. Zupełnie inaczej te samochody wyglądają na takich felgach, nie ma co opowiadać, że nie. Doszedł snorkel. Przesłodki i przeuroczy ten snorkel jest. Po prostu jest wspaniały. Patrzcie się, jak fajnie schowana jest kratka. Normalnie jest zawsze u góry zaciągnięcie powietrza. Tutaj jest tak sprytnie z boku. Roof rack, czyli oczywiście bagażniczek dachowy. Wszystko w czarnym macie. Przykręcone na rynienkach elegancko. No i drabinka. Drabinka też czarna matowa, która pomoże, żeby zapakować elementy na górę. Z tyłu również drożek stabilizacyjny zmieniony oraz auto dostało lifta. Opona zimowa. Rozmiar został 15-calowy, natomiast no te Evo Corsy, przyznajcie sami, nadały nowego wyrazu temu autu. I to jest właśnie całe piękno Jimnisiów, że za niewiele można mieć tak wiele. Ten samochód wygląda zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż zwykły, normalny Jimnik. Także w środku się nie zmieniło nic specjalnie. Samochód gotowy do wydania. Czeka na klientkę. Aha, żeby nie było. Może będą pytania. Ogarnęliśmy to też z leasingiem. Także jeżeli byście chcieli mieć finansowanie na takie auto, to też się to da zrobić. Że my zawsze te auta musimy po ciemku odbierać. A tak se wjechał. Oj, dziękuję. Jest, ekologia. No i dobra, otwieram bramę. Ale one są fajne. 95 rok, Japonia, 140 przebiegu. To w poprzedniej jezdce tak nie miałem. No ja miałem taką W140, ale że się tym elementem reguluje przedni fotel, to jeszcze tak... To jest miejsce prezesa. Tak, tak, dokładnie. Nawet dociągi działają, bo to też nie zawsze działa. No i elegancko.